Dzień dobry moi kochani. Hello my lovelies. Pewnie już znacie ją z mediów społecznościowych. Get ready with me. Robi taką robotę. A to lecimy. Piękny event, ja jestem zakochana. Pokażę Wam mój dzisiejszy look. Śmiało! I zabieram Was na pokaz. Jak Sabina wygląda? Płaszcz, torebkę, rękawiczki. Coś naprawdę niesamowitego, absolutnie skradł moje serce. Dzień dobry moi kochani, ja się z Wami witam w nowym vlogu, już na szczęście z domu, dlatego że te z Was, które mnie obserwują na Instagramie, pewnie wiedziały, że ostatnio u nas dość sporo chorób i ciężko nam było się zorganizować właśnie tak domowo. Ja też, słuchajcie, czego tutaj na vlogu nie widać, no ale to też są początki dopiero mojego vlogowania, no to my wychowujemy na co dzień trójkę dzieci, więc no ja jestem taką mamą na pełny etat. Wiem, że Wy pewnie tutaj teraz tego nie widzicie, ale uwierzcie mi, że u nas w domu zawsze jest bardzo tłoczno, głośno, gwarno, więc dużo się dzieje. Ja też oczywiście nagrywam dla Was te wszystkie vlogi i filmy, kiedy dzieciaki są w szkołach, więc staram się mieć troszeczkę tego czasu też dla siebie, ale rzeczywiście ten weekend będzie taki mocno rodzinny, bo bardzo się cieszę, że już wszyscy jesteśmy razem. Michał też rano miał zdjęcia, więc ja właśnie miałam czas i taki poranek dla dzieci. Dziewczyny pomogły mi zrobić pyszne śniadanie, natomiast ja teraz pomyślałam sobie, że właśnie trochę się ogarnę i sobie porozmawiamy, także zróbcie sobie coś dobrego do picia. Ja sobie zrobiłam matchę, jest południe, mamy taką luźniejszą sobotę, więc pomyślałam sobie, że troszeczkę pokażę Wam rzeczy też, które do mnie przyszły, bo przez te ostatnie tygodnie nawet nie miałam czasu, żeby w domu je rozpakować i pokazać je Wam. Natomiast zaraz zanim zaczniemy, i zanim sobie o tym wszystkim porozmawiamy, to zobaczcie, co się u mnie działo w tym ostatnim tygodniu. Hello my lovelies. Witam Was w ten piękny, słoneczny, wiosenny dzień. Mam nadzieję, że już wiosna z nami zostanie, bo ostatnio było dość chłodno i tak się trochę zmartwiłam, powiem Wam, bo już tak czekam na tą wiosnę, a dzisiaj jest tak przepiękne słońce, że pomyślałam sobie, że zaczniemy od stylizacji. Dlatego też w komentarzach przeczytałam, że lubicie tego typu właśnie pokazywanie tych stylówek, które są takie bardzo naturalne i też myślę, że takie zupełnie proste do odtworzenia, dlatego że dzisiaj będzie klasyczna, ponadczasowa stylizacja, gdzie głównym bohaterem będzie kolor w postaci torebki, dlatego że za momencik lecę na event marki Coccinelle, która tworzy przepiękne włoskie torebki. Ona też pojawiła się u mnie we vlogu na Fashion Weeku. Torebka ma obłędny kolor, taki burgundowy, troszeczkę w połączeniu z czerwienią, więc to jest taki naprawdę mocny dodatek. Jeśli chodzi o takie kolory w mojej garderobie, to ja się przyznam, że nie mam takich kolorów u siebie. Raczej stawiam na klasykę, na kolory ziemi, lubię takie bardzo stonowane kolory, ale że dzisiaj event marki, to pomyślałam sobie, że to będzie taki fajny, miły akcent. Dlatego pokażę Wam, jak wygląda dzisiaj moja stylizacja
stylizacja i jak właśnie takie proste, klasyczne looki możecie fajnie podkręcić kolorem i takim mocniejszym akcentem w szafie. Torebka, tak jak Wam wspomniałam, ona ma właśnie taki dość mocny kolor, dlatego moja stylizacja jest prosta, klasyczna. Tutaj też dodatkiem są okulary, które mogłyście zobaczyć w ostatnim vlogu. To jest właśnie ten model Chanel. Ja Wam oczywiście też podlinkuję tutaj całość tej stylizacji. I teraz tak, bazą tak naprawdę do stworzenia dzisiejszego looku jest właśnie ta torebka. Dlatego przez to, że ona jest no, takim mocnym akcentem, całość jest raczej stonowana i są to dżinsy polskiej marki Bondi. Tą markę już wielokrotnie mogłyście zobaczyć u mnie we vlogu. To jest model Boisz. Ja też oczywiście Wam tutaj go podlinkuję. Szerokie, oversize'owe dżinsy. Do tego klasyczny t-shirt, ale z takimi szerokimi tutaj, wiecie, poduchami, aby te ramiona były takie mocniej zarysowane i klasyczna, oversize'owa, skórzana marynarka. Czyli zobaczcie, tak naprawdę prosta stylizacja. Jeszcze buty, które uwielbiam, też polskiej marki Wanda Nowak. To są takie skarpetkowe buty, słuchajcie, przybliżę się tutaj, żeby Wam pokazać. To są takie szpileczki skarpetkowe czarne. Bardzo często je noszę, uwielbiam je do różnych stylizacji. One też fajnie wyglądają do dłuższych dżinsów. No i słuchajcie, torebka, która no, gra tutaj absolutnie pierwsze skrzypce i zobaczcie, całość jest taka stonowana, prosta, klasyczna, a jednak z fajnym, modowym twistem właśnie ze względu na kolor tej torebki. Dajcie znać, co myślicie o takiej stylizacji, a my lecimy na event. Bardziej elegancki. Raz. I do góry. I ja, do góry. Pętelka do góry. Tak, fajnie też wygląda, no. Fantastycznie. Pewnie już znacie ją z mediów społecznościowych. Monia, jesteśmy na evencie marki Coccinelle. Powiedz, który model torebki skradł Twoje serce? Ten zdecydowanie, ta biała torebka z tą apaszką. Mi się bardzo podobają zawsze takie właśnie z apaszkami, więc a Tobie jak się W podoba? ogóle idealna na wiosnę też, Tak, nie? na wiosnę dokładnie, ale też bardzo mi się podoba ta i ten kolor. No ja właśnie Teraz dzisiaj jest- mam ją ze sobą. Powiem, tak. I powiem Ci, że musiałam się tak troszeczkę przyzwyczaić do tego koloru, bo to nie są kompletnie moje barwy. Nie, ale... Wydaje się, że Tobie jest w tym bardzo ładnie, tak w sensie... Dziękuję. A Ty jesteś tak zupełnie dzisiaj klasycznie na czarno, więc też byś mogła sobie podbić takim w sumie mocniejszym kolorem, No nie? ja mam dzisiaj buty. delikatny akcent na butach. Zobaczcie w ogóle, ile jest osób.
i też przepiękne maty. Jest Paula, już macha. No dobra, zajmuję matę, słuchajcie, i czuję, że będzie przepięknie. Halo, dzień dobry, kochana. Dzień dobry. Stopą przeciwną na prawej części dalej, policzek, uciśnięcie, na. Dzień dobry moi kochani. Pomyślałam sobie, że zrobimy taki Get Ready With Me, dlatego że kończę się właśnie szykować na świetny event. Ale słuchajcie, pokażę Wam tylko, jak wygląda to zaproszenie na dzisiejszy wieczór, bo wygląda rzeczywiście przepięknie. Ja też nie miałam, słuchajcie, możliwości wcześniej pokazania Wam tego zaproszenia. To jest, słuchajcie, tak ciężkie. Zobaczcie w ogóle, jak przyszło, jakie to jest wielkie pudło. Nie miałam możliwości i też sama w ogóle, słuchajcie, nie zdążyłam go otworzyć. Także tutaj pewnie w przebitkach zobaczycie, co jest w środku. Natomiast tak jak Wam wspominałam, dzisiejszy wieczór uświetni nam koncert Justyna Steczkowska, więc jest też w zaproszeniu płyta. Zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Są też kosmetyki marki Hydray. Ja, tak jak Wam wspomniałam, no nie miałam jeszcze możliwości przetestowania tej marki, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa. Dzisiejszy event jest też w Witkacu, więc no, myślę, że to będzie rzeczywiście taki wieczór z klasą. Okazuje się, że to są wszystko kosmetyki do twarzy i do ciała, więc mamy tutaj naprawdę bardzo dużo produktów, jak olejek do ciała, jak krem do twarzy, jak maska do twarzy, SPF. Także słuchajcie, to jest właśnie nowa marka, którą będziemy testować, dlatego że tych produktów jest rzeczywiście sporo. Jest też płyta, jest też zaproszenie. Zobaczcie, jak też pięknie napisane. Zaraz zobaczymy, co dzisiaj jest właśnie w planie. No przepięknie to wygląda, muszę Wam powiedzieć. Zaczynamy o 19:00, czyli w sumie za chwilę. Prezentacja marki Hydray, ekskluzywne współprace artystyczne. Będzie też grafika od Ani Halarewicz, którą bardzo lubię. Jej pracę bardzo często możecie też właśnie na różnych eventach spotkać. Ona też przepięknie maluje właśnie takie grafiki czy obrazy. Koncert Justyny Steczkowskiej i mały koktajl. No, słuchajcie, wieczór się zapowiada naprawdę niezwykle. Także ja się szykuję. Pomyślałam sobie, że jeszcze pokażę Wam, co ubiorę. Stawiam na taki klasyczny czarny look, bo on jest najbezpieczniejszy i wygląda zawsze bardzo, bardzo elegancko. No, także co? Szykujemy się i mamy niedużo czasu, więc pora się przygotować. Okej, pomyślałam sobie, że pokażę Wam też bazę, dlatego że zazwyczaj widzicie u mnie już pełny look i rzadko kiedy pokazuję, jak buduję taką stylizację na wieczór, więc pomyślałam sobie, że dół to będą shorty, klasyczne shorty z takim wysokim stanem. Ja je, słuchajcie, kiedyś kupiłam w Zarze, więc, ale myślę, że to jest taka basicowa kolekcja, więc raczej w sieciówkach gdzieś je znajdziecie. Ja też wychodzę z założenia, że słuchajcie, taki basic w postaci shortów nie musi kosztować
sprzedawać milionów, a myślę, że ta jakość w Zarze jest całkiem okej. Więc bazą są shorty i pomyślałam sobie, że na górę nałożę czarną marynarkę, jednak nie taką zupełnie klasyczną, tylko taką przedłużoną, która troszeczkę będzie robiła wrażenie sukienki. Mam taką piękną z Acne Studios, którą kupiłam sobie w Kopenhadze, więc za momencik wam pokażę. To też jest stara kolekcja, więc niestety nie wiem, czy ta marynarka będzie gdzieś dostępna. Natomiast to jest taki klasyk. Ona jest właśnie tak troszeczkę zwężana, robi właśnie wrażenie takiej sukienki, więc ubieram marynarkę i zaraz wam pokażę, jak będą wyglądały dodatki. Jak widzicie, marynarka jest delikatnie krótsza niż shorty, ale to akurat nie przeszkadza. Ona też bardzo fajnie wygląda i właśnie tak pokazuje delikatnie, że no coś tam na dole też się dzieje. Ona jest taka zupełnie, zobaczcie, czarna, klasyczna, ma tylko takie guziczki ciemnobrązowe i ona jest właśnie tutaj tak zwężana w talii. I do tego pomyślałam sobie, żeby nie było tak, słuchajcie, smutno, to postawiłam na kolor, więc szpilki w takim właśnie fioletowym odcieniu z delikatnym brokacikiem, to jest marka Aquazzura. Przepięknie wyglądają i pomimo, słuchajcie, tej wysokości są naprawdę wygodne, także to będzie taki właśnie delikatny element, troszeczkę inny niż czerń. Okej, to mamy marynarkę, mamy też buty. Mam nadzieję, że tutaj będzie mnie widać w całości. I słuchajcie, została jeszcze torebka. Torebka jednak będzie klasyczna, czarna, ale też się zastanawiam nad właśnie albo Chanel. Ona też przepięknie wygląda. To jest taki klasyk. Ona jest na takim dłuższym łańcuszku, więc tak myślę, czy Chanel, czy może, słuchajcie, taka bardziej do ręki, Hermes. Ona chyba taka będzie bardziej praktyczniejsza, bo teraz, słuchajcie, jak nagrywam, to muszę mieć też taką torebkę bardziej pojemną, żeby zmieściła mi się kamera, a myślę, że ona też tak nie świeci za bardzo, słuchajcie, logo. Myślę, że jest taka z klasą. Chyba postawię na tą. Co myślicie? No dobra, słuchajcie, czyli co? Mamy całość. Zostają tylko perfumy i lecimy, bo się zaraz okaże, że spóźnię się na event. Witamy z Macią ponownie. Ostatnio widziałyśmy się w Mediolanie, a teraz się widzimy na evencie marki Headray. Pięknie nagranie. Piękny event, ja jestem zakochana w ogóle w kosmetykach, całym anturażu, opakowaniach. Wiecie, teraz to wszystko ma znaczenie. Historię marki właśnie tak tworzymy i budujemy. Tak, Pięknie. zdecydowanie. No, event naprawdę zachwyca. Jeden chyba z piękniejszych, na jakich byłam. Jeden z eventów od pandemii to na pewno, bo po tej pandemii te eventy się skończyły. Tak. No i oczywiście będziemy testować kosmetyki Headray. Tak, absolutnie. Z nami pogadać. Dzień dobry moi kochani, witam Was w kolejnym pięknym dniu. Dzisiaj korzystając z tego, że czekam akurat na taksówkę, pomyślałam, że pokażę Wam mój dzisiejszy look, dlatego że dzisiaj jest wyjątkowy dzień, a mianowicie premiera pokazu marki Epuzer. Jest to polska marka, która naprawdę myślę, że może spokojnie pretendować do marki zagranicznej, takiej raczej luksusowej, także szybciutko
opowiem Wam o mojej dzisiejszej stylizacji i zabieram Was na pokaz. To będzie pokaz nowej kolekcji SS25, więc sama jestem bardzo ciekawa projektów. Jeszcze tylko szybciutko powiem Wam o detalach, dlatego że wiem, że ostatnio dostaję od Was pytania o moją biżuterię. Na pewno pojawi się taki vlog, natomiast dzisiaj mam na sobie przepiękne klipsy vintage. Też spróbuję je podlinkować. Bardziej podlinkuję sklep, gdzie je kupiłam, dlatego że jak wiecie, z rzeczami vintage jest tak, że raczej pojawiają się one w takich pojedynczych egzemplarzach. Natomiast ja dzisiaj postawiłam na taką beżową stylizację. Dodatkiem jest torebka, taka właśnie beżowa od Bottegi i okulary. Okulary marka Celine z takimi złotymi tutaj oprawkami. Postawiłam dzisiaj na trench. Trench, który troszeczkę pełni funkcję, zobaczcie, sukienki. Taka strukturalna, sztywna bawełna. Trench klasyczny, przewiązany paskiem. I do tego postawiłam na sandałki brązowe z odkrytymi palcami. Jest wiosna, słuchajcie. Dzisiaj pierwszy dzień wiosny akurat, bo jest 21 marca, więc stwierdziłam, że te sandałki będą takie delikatne i lekkie. Pokażę Wam też je z bliska. To jest projekt Magdy Butrym. One przepięknie wyglądają na nodze. To są takie wiązane sandałki właśnie z taką różyczką i z przodu jest również ten kwiatek, ale ja go właśnie odpięłam tak, żeby było delikatniej. Śmiało. Spoko. Także tak się prezentuje w całości ta stylizacja. Ja czekam na taksówkę i zabieram Was na pokaz. Jesteśmy właśnie na premierze kolekcji marki Epuzer. Za momencik zaczyna się pokaz, natomiast ja spotkałam naszą gwiazdę, Sabinę. Podrzucę Wam tutaj link do jej konta, mega modowe, fajne, inspirujące konto, ale ja bym chciała zapytać Sabina o Twój look, więc zaraz pokażę Wam, jak Sabina wygląda i żeby nam powiedziała troszeczkę więcej, co ma na sobie. Cześć kochani, ja dzisiaj mam na sobie płaszcz Magdy Butrym, torebkę Dior Saddleback, rękawiczki, które dostałam od marki przed pokazem. Piękne one są, takie bardzo długie, ale widać tutaj tylko dłonie. I buty Santoni, jeansy Zara, także już bardziej basicowo. Właśnie zakończył się pokaz marki Epuzer. Powiem Wam, że dawno nie widziałam czegoś tak spektakularnego. Zarówno miejsce z przepiękną panoramą Warszawy, jak i sam pokaz i projekty, no naprawdę mnie zachwyciły. Pierwszy look, który otwierał pokaz, taki total look cały na biało. No, coś naprawdę niesamowitego, absolutnie skradł moje serce. Myślę, że jeśli nie znacie marki, to dla tych z Was, które interesują się modą, no to będzie coś naprawdę top. Jedna chyba z najbardziej luksusowych polskich marek, jakie znam. Także no, jestem naprawdę zachwycona. Jak same mogłyście zobaczyć, dużo działo się w tym tygodniu. Był event marki Cocinelle. To jest marka, z którą miałam przyjemność też współpracować na Fashion Weeku. Był też przepiękny pokaz marki Epuzer. To jest właśnie takie wydarzenie, które no, było naprawdę takim przepięknym wydarzeniem tego tygodnia. Markę Epuzer miałam okazję poznać kilka miesięcy temu, też przez długi
długi czas myślałam, że to jest marka zagraniczna, bo komunikacja, słuchajcie, na Instagramie i w ogóle w social mediach była prowadzona właśnie w taki sposób, że ciężko było wychwycić, czy to jest marka polska, czy zagraniczna. Świetne projekty. Uważam, że takich projektów nie widziałam jeszcze w żadnej marce. Cieszę się też, że to był pokaz, bo myślę, że marka właśnie tak wychodząc do ludzi, pokazując się na polskim rynku, zawojowała troszeczkę tym pokazem. Zarówno miejsce, które było obłędne, z przepiękną panoramą Warszawy, też były ogromne okna, przez które pięknie odbijało światło, modelki wyglądały naprawdę spektakularnie, także to było coś, co robiło naprawdę ogromne wrażenie. Też swoją premierę miała marka Hedray, co mogłyście zresztą też zobaczyć u mnie we vlogu i też przepiękne zaproszenie. Ja tych kosmetyków, słuchajcie, jeszcze nie testowałam, więc mam nadzieję, że zrobimy to wspólnie. Tam jest sporo tych kosmetyków, jeśli chodzi o pielęgnację twarzy i ciała, także na pewno będziemy testować i też dam Wam znać, jak te kosmetyki się sprawdzają. Natomiast wieczór sam w sobie był naprawdę przepiękny, oprawa była świetna, te kosmetyki były takie, wiecie, ładnie wyłożone, aby można było ich dotknąć, przetestować te kosmetyki. Także ten widok też za oknem Warszawa nocą robił ogromne wrażenie. Justyna Steczkowska, przepiękna, charyzmatyczna osobowość, która rzeczywiście zachwyca od lat. Świetnie też było zobaczyć ją na żywo, właśnie w takim wydaniu, wiecie, bardziej recitalu niż dużego koncertu. Ja nigdy nie miałam okazji spotkać jej na żywo, także rzeczywiście, to jest taka, słuchajcie, ikona od lat. Ja też się sobie, słuchajcie, tak przyglądam tutaj, dlatego że testuję nową lokówkę i pomyślałam sobie, że jak jest sobota i troszeczkę mamy więcej czasu, to nakręciłam włosy. Nie wiem, co prawda, ile one, słuchajcie, wytrzymają, bo tak jak Wam wspominałam, ja mam raczej proste, gęste włosy, one się nie kręcą, natomiast ta lokówka na razie dała radę, więc zobaczymy, ile czasu jeszcze wytrzymają. Natomiast to, co chciałam Wam dzisiaj pokazać, to zapach. Markę Jo Malone mogłyście poznać u mnie kilka tygodni temu, bo też miałam okazję właśnie odwiedzić butik i poznać nową kolekcję zapachów. Słuchajcie, ja z zapachami mam tak i taki troszeczkę sentyment mi właśnie też został do tego miejsca, bo ja uwielbiam zapachy w momencie, kiedy wybieramy się gdzieś na wakacje, czy odwiedzamy nowe miejsca i ten zapach właśnie, który ze sobą zabieram, on mi wtedy przypomina to miejsce tam, gdzie jesteśmy, gdzie podróżujemy. I podobnie myślałam, że będzie właśnie z tym zapachem, słuchajcie, tutaj od Jo Malone, dlatego że w poniedziałek, teraz w ten poniedziałek mieliśmy lecieć wszyscy razem na Teneryfę, tak rodzinnie, razem też z naszymi przyjaciółmi, tak wspólnie. Natomiast choroba tutaj Gai spowodowała, że musimy troszeczkę przystopować, musimy odpocząć, ona musi wrócić do zdrowia, także przez te najbliższe tygodnie niestety loty nie są wskazane, ona też chorowała na płuca, więc kluczowe jest, żeby ona doszła do siebie i po prostu dobrze się poczuła. Także ten niestety poniedziałkowy lot na Teneryfę musieliśmy przebukować na kwiecień, ale stwierdziłam, że w kwietniu będzie też dużo cieplej, więc myślę, że uda nam się wylecieć. Ja też, słuchajcie, z Teneryfą mam tak, że to jest taka wyspa, na którą uwielbiamy wracać. Byliśmy na niej pierwszy raz kilkanaście lat temu i to, słuchajcie, jest takie miejsce, w którym człowiek jak tam dolatuje, to czuje się jak w domu. Przynajmniej my tak mamy, dlatego że jak polecieliśmy pierwszy raz, kiedy nasze córeczki były jeszcze takie, wiecie, zupełnie malutkie, to ta wyspa nas oczarowała pogodą, tym, jak ona jest różnorodna, bo ja też nie wiedziałam o tym, że ta Teneryfa rzeczywiście, jeśli chodzi o północ i południe, znacznie się różni, również pogodą, bo bywa tak, że na północy, tam gdzie jest więcej zieleni, bywa dużo chłodniej, natomiast na południu jest dużo bardziej sucho, ale zdecydowanie cieplej. I na tą wyspę, słuchajcie, od tamtego momentu bywały takie lata, że lataliśmy co roku. Nawet w zeszłym roku Michała 40 tam się odbyła z
z naszymi przyjaciółmi i tak właśnie sobie pomyśleliśmy, że jeszcze zanim zaczną się wakacje, to na taki tydzień sobie uciekniemy, my tam bardzo odpoczywamy, wszyscy się czujemy naprawdę bardzo dobrze, no ale niestety musieliśmy zrezygnować z tego wyjazdu i właśnie dlatego wylatując na tą Teneryfę, chciałam Wam opowiedzieć troszeczkę o tym zapachu, bo ja chciałam go zabrać ze sobą, żeby on właśnie kojarzył mi się z tym naszym wyjazdem. To jest, słuchajcie, zapach, który pochodzi z najnowszej kolekcji z linii Blossom. To jest taka linia limitowana, która pojawia się co roku. Ona dotyczy właśnie takich letnich zapachów, więc pomyślałam, że troszeczkę sobie o tym zapachu porozmawiamy. Jak zawsze Jo Malone przepięknie tutaj pakuje te swoje paczki. Ja też nie miałam okazji, słuchajcie, odpakować nawet jej, żeby pokazać Wam ten zapach. Natomiast wąchałam go w butiku. Czekajcie, już go tutaj Wam pokażę. Tak wygląda pudełeczko, zawsze przepięknie zapakowane. To jest, słuchajcie, najnowszy zapach. Ja też miałam okazję właśnie go powąchać w butiku. Kojarzy się bardzo wakacyjnie, bardzo letnio, więc zaraz go odpakuję i troszeczkę porozmawiamy właśnie o tym zapachu. Tak wygląda, słuchajcie, to pudełeczko. Jo Malone zawsze dba o każdy detal i zawsze jak przychodzą czy perfumy, czy świece, które zresztą pachną obłędnie, jeśli jeszcze nie miałyście okazji przetestować tych świec, to butik w Westfield Mokotów jest naprawdę taki bardzo bogaty, bym powiedziała, jeśli chodzi o te produkty. Znajdziecie tam mnóstwo zapachów, znajdziecie tam przepiękne świece, także ja Wam za momencik zaraz pokażę, porozmawiamy troszeczkę właśnie więcej o tym zapachu. O, słuchajcie, nawet nie wiedziałam, że tu jest jeszcze mgiełka do ciała, którą też miałam możliwość przetestowania w butiku. Zapach z tej nowej kolekcji to jest Beach Blossom i dokładnie tak się nazywa. Też właśnie w każdej tej kolekcji, słuchajcie, limitowanej, jeśli chodzi o te nakrętki, to one się zawsze zmieniają, więc nigdy nie wiemy tak naprawdę, jak będzie wyglądała buteleczka w tej każdej linii, bo zawsze te nakrętki są troszeczkę inne. Teraz akurat w tej letniej serii jest właśnie taka biała kuleczka. Te perfumy też przepięknie wyglądają, wiecie, jako taka ozdoba gdzieś tutaj na toaletce. I jeśli chodzi o tą mgiełkę do ciała, to też przez momencik właśnie mogłyśmy przetestować ją w butiku. Pokażę Wam, jak wygląda z bliska. Ona przepięknie pachnie. Tak, to jest, słuchajcie, takie połączenie, to jest mgiełka do ciała, ale też może być mgiełką do włosów, bo tym samym tak przepięknie odświeża. Ja uwielbiam tego typu produkty, słuchajcie, kiedy jestem na wakacjach, bo tak naprawdę wystarczy tylko balsam i odrobina takiej mgiełki i nie musicie nawet żadnych takich cięższych perfum używać. Ja też zresztą, jak jestem w takich ciepłych krajach, to nawet nie bardzo lubię używać takich właśnie perfum. Natomiast ta mgiełka rzeczywiście ma taki lekki, przepiękny zapach. Tutaj jest drzewo sandałowe, ale jest też, słuchajcie, woda morska i to rzeczywiście sprawia, że ona jest taka lekka. No pachnie rzeczywiście, słuchajcie, tak, przepięknie. Już tak się kojarzy się z latem bardzo. Natomiast jeśli chodzi o ten zapach Beach Blossom, to jest taki zapach, słuchajcie, on jest lekko słodkawy, dość mocno wybija się tutaj woda kokosowa. Nie wiem, czy lubicie kokos. On mi się zawsze kojarzy z latem, z takimi egzotycznymi wakacjami. A tutaj, słuchajcie, jest kokos, ale jest też taka nutka czegoś świeżego. Nuty zapachowe to jest to limonka, wibrujący cytrus, który otwiera zapach pikantną świeżością. Jeśli chodzi o nutę, to jest właśnie nuta głowy. Nuta serca to woda kokosowa i rzeczywiście tutaj tą wodę tak czuć, ale wiecie, to jest takie właśnie lekkie orzeźwienie. Ten perfum, on nie jest słodki, dlatego że przez tą limonkę i przez ten
Cytrus, on jest właśnie taki świeży, natomiast nuta bazy to bób tonka. Ja uwielbiam, słuchajcie, tonkę właśnie w tych perfumach Jo Malone, bo ona jest taka nietypowa, ona jest taka naturalna, ale bardzo bogata w tą swoją esencję. Tutaj też wyczuwalne są takie ciepłe nuty wanilii, więc jeśli lubicie taką odrobinę słodkości w zapachach, to myślę, że to będzie coś dla Was. No bardzo żałuję, słuchajcie, że tego zapachu nie mogę zabrać właśnie teraz na Teneryfę, bo rzeczywiście to by była taki, wiecie, taki nowy etap, pomimo tego, że my tam bardzo często latamy, to jednak każda ta podróż nasza czymś się wyróżnia, ona zawsze jest inna. Teraz właśnie miała lecieć z nami Luna, czyli córeczka mojej przyjaciółki i to był nasz taki zaplanowany pierwsza taka nasza podróż właśnie w szóstkę, bo tutaj moja przyjaciółka też ma 3 dzieci, więc miało być naprawdę wesoło i tak sobie właśnie pomyślałam, że ten zapach będzie się kojarzył właśnie z tą wyprawą, ale słuchajcie, wiele podróży jeszcze przed nami, więc myślę, że ten zapach będzie mi towarzyszył. To jest też, słuchajcie, taki zapach właśnie idealny na otwieranie się wiosny, lata. Jest świeży, delikatnie słodkawy, ale myślę, że dla fanek, przede wszystkim kokosa, no, może być naprawdę czymś takim wyjątkowym. I to jest właśnie limitowana kolekcja Beach Blossom. Tyle, słuchajcie, o perfumach. Pomyślałam sobie, że pokażę Wam też takie drobne rzeczy, które kupiłam w H&M Home, dlatego że ja uwielbiam ten sklep. Zaraz po evencie marki Coccinelle, dosłownie wychodząc, natknęłam się na ten sklep, a pomyślałam sobie, że mam troszeczkę czasu, to wejdę, bo też szukałam świecy. Będąc też w sklepie, słuchajcie, widziałam świetne książki, pokazywałam Wam tutaj na zbliżeniu, które pięknie też wyglądają jako taka dekoracja w domu, bo możecie sobie te książki poukładać i właśnie dołożyć jakieś świece czy zapachy i już tworzycie taki fajny klimat w sypialni. Ja kupiłam świecę, mogłyście też ją zobaczyć w przebitkach. Ona też, słuchajcie, przepięknie wygląda, dlatego że zobaczcie, jak wygląda tutaj to szklane opakowanie od tej świecy. Zapach jest taki raczej słodkawy, dlatego że tutaj dość mocno wybija się drzewo sandałowe i wanilia, natomiast nie jest na tyle słodkie, żeby rzeczywiście, tak wiecie, wejdziecie do pomieszczenia i ta słodycz Was tak osacza. Ja też pomyślałam sobie, te świece były w 2 rozmiarach, co mogłyście zobaczyć zresztą na filmie. Pomyślałam sobie, że jak ta świeca się do końca wypali, to zobaczcie przepiękną tą szklankę, czy właśnie to opakowanie możecie sobie zostawić, czy na wazon, czy słuchajcie, na pojemniczek, nawet na pędzelki, takie wiecie, do makijażu. To drugie takie, ta druga świeca, która była taka troszeczkę jak misa, też właśnie rozmawiając z panią, jak kupowałam ją, to powiedziała, że właśnie klienci kupują sobie te świece i zostawiają sobie właśnie potem to opakowanie, bo zobaczcie, jak ono z bliska przepięknie wygląda. Ona jest nowa, słuchajcie, bo ja jej wcześniej nie widziałam, więc pani mi powiedziała, że ona właśnie niedawno pojawiła się w sklepie, więc jak macie ochotę, to zachęcam, bo pachnie przepięknie. Pomyślałam sobie, że brakuje mi takiej, słuchajcie, tacy, na której będę mogła trzymać, czy właśnie jakieś takie, wiecie, rzeczy gdzieś koło łóżka, czy biżuterię, bo mam jej dość sporo. O biżuterii na pewno porozmawiamy. Ja wiem, bo już kilka z Was zauważyło u mnie właśnie moje kolczyki, czy tą biżuterię, która pojawia się na filmach. Także jak tylko znajdę tak troszeczkę więcej czasu i ją też posegreguję, bo mam jej tyle, żeby też nie pokażę Wam jej całej, ale na pewno wybiorę takie, które będę mogła też podlinkować dla Was. Natomiast jeśli chodzi o tą tacę, słuchajcie, to taca jest przepiękna. Ona wygląda jak taka muszla. Ta taca właśnie będzie takim fajnym dodatkiem gdzieś, wiecie, w sypialni, gdzie będzie można sobie wyłożyć jakieś takie drobne rzeczy, a ta biżuteria też na niej będzie wyglądała przepięknie. Ja Wam, słuchajcie, też chciałam bardzo, bardzo podziękować za komentarze, które zostawiacie tutaj u mnie na kanale, dlatego że nie spodziewałam się takiego odzewu. To też, słuchajcie, są moje początki. Ja cały czas się uczę tego wszystkiego, uczę się nagrywać, uczymy się składać tego z Michałem, bo no, chciałabym
nagrywać dla Was i pokazywać te treści w najlepszym wydaniu, więc mam nadzieję, że też docenicie to, co dla Was robimy, ale rzeczywiście komentarze, które do mnie spłynęły w ostatnim czasie, są takim mocnym motorem napędowym do tego, żebym nagrywała dla Was dalej. Wiem, że te treści, które tutaj pokazuję, bardzo Wam się podobają, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dużo z osób też, które zaglądają tutaj i które oglądają moje filmy, nie subskrybują, także pierwszy raz poproszę Was o to, abyście zostawili po sobie ślad, bo myślę, że to dla mnie, jako dla twórcy też jest bardzo ważne, bo ja wtedy wiem, że chcecie to oglądać, że fajnie jest dla Was nagrywać, a wiem, że tych odsłon tych filmów jest naprawdę bardzo dużo, więc jest to dla mnie naprawdę przemiłym zaskoczeniem. I jeszcze tylko za momencik właśnie pokażę Wam ten set tutaj od Le Collet, bo wiem, że na pewno będziecie pytać. Ten set zresztą mogłyście u mnie zobaczyć we vlogu, gdzie byłam na Pilatesie, właśnie z marką Le Collet, tylko wtedy miałam taki inny kolor, to był taki kolor chyba grafitowy, natomiast tutaj to jest taki, wiecie, taka mokka, on jest taki czekoladowy. Ja nie wiem jeszcze, czy ten set będzie, słuchajcie, dostępny na stronie, natomiast ja właśnie poprosiłam też o ten drugi kolor, bo chyba bardziej mi się podobał i też mam wrażenie, że do mojej urody rzeczywiście te odcienie brązu no dużo fajniej wyglądają. I to jest, słuchajcie, taki top, on też świetnie się sprawdzi właśnie na jakieś, wiecie, zajęcia pilatesu, jakieś takie zajęcia sportowe, jak chodzicie na siłownię, jeśli wolicie właśnie taki długi rękaw, bo ten długi rękaw jest taki bardzo obcisły i ten top jest taki dość krótki i są też spodnie. Spodnie są wiązane. Ja tutaj się odsunę troszeczkę, żeby Wam pokazać, jak one wyglądają. One są dość szerokie. Ja też nie jestem wysoka, bo ja mam 1,61 m, ale te spodnie leżą rzeczywiście no idealnie i to jest właśnie taki, słuchajcie, no tak komfortowy set. To jest modal, więc te spodnie są przewygodne. To jest, słuchajcie, druga skóra. Ja noszę właśnie tak teraz sobie ubrałam po domu, ale pomyślałam, że to też fajna jest taka, wiecie, baza do takiej sportowej stylizacji, żeby sobie nałożyć na to trench. Słuchajcie, jakieś fajne sneakersy i myślę, że naprawdę może wyglądać super. I to jest właśnie taki odcień tej czekolady. Wiem, że słuchajcie, jest bardzo dużo kolorów na stronie. Majka wypuściła rzeczywiście takie fajne kolory wanilii, jasnego kremu, jest właśnie ta czekolada, jest ten odcień grafitu, więc jeżeli macie ochotę zajrzeć na stronę, to ja Wam oczywiście też tutaj ten mój set podlinkuję, ale myślę, że rzeczywiście on jest no taki turbo wygodny i teraz na wiosnę będziecie się czuły w nim jak w drugiej skórze. Moi kochani, dobrnęliśmy do końca. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że był inspirujący, równie inspirujący, co pozostałe. Wiem, że to troszeczkę ostatnio wygląda chaotycznie, bo no mówię, przez tą chorobę musiałyśmy się troszeczkę tutaj, wiecie, zebrać i poukładać to wszystko, natomiast jesteśmy już, teraz wszystko będzie już tak, wiecie, płynęło, mam nadzieję, swoim spokojnym torem. My będziemy się cieszyć z tego weekendu i na pewno będziemy korzystać z tego, że już jesteśmy razem. Jest przepiękna pogoda, więc będziemy korzystać właśnie z takiego, wiecie, wiosennego, rodzinnego czasu, czego Wam również życzę, a my się widzimy w kolejnym vlogu.